Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Manchester United remisuje z Tottenhamem 2-2 w dość dramatycznych okolicznościach. Co do samego meczu, no to co, chwilkę sobie o tym porozmawiajmy. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! A więc jak powiedziałem, remisujemy 2-2. Godzina meczu gdzieś momentami, dużymi momentami współgrała z tym, jak ten mecz wyglądał na boisku. No wiecie, 12:30 w Anglii, to taka trochę piknikowa, lunchowa godzina, więc no cóż, ten mecz tak troszkę dużymi momentami wyglądał. Oczywiście, czy ten mecz mogliśmy wygrać? Tak. Moja odpowiedź jest tak, ten mecz mogliśmy wygrać, bo Tottenham wiele nie pokazywał. Wiele naprawdę nie pokazywał, ale to my dopuściliśmy w drugiej połowie, po raz kolejny zresztą, wygrywając pierwszą połowę, w drugiej połowie dopuściliśmy do straty 2 bramek. No cóż, w drugiej tam gdzieś Ugarte się nie popisał, w pierwszej, natomiast jak dziecko dał się ograć De Ligt, który później w samej końcóweczce odkupił swoje winy i wyrównał stan meczu w dość dramatycznych okolicznościach, bo graliśmy w tym momencie w dziesiątkę. Natomiast jeśli chodzi o sam przekrój całego występu naszego De Lichta, on zaprezentował się naprawdę dobrze. Ja nie chciałbym, żeby ta jedna akcja rzutowała na jego całą postawę, jeśli chodzi o ten mecz. Dla mnie to jest wciąż kandydat na kapitana, nie mówię reprezentacji, na kapitana drużyny Manchesteru United. Naprawdę, to jest dla mnie kandydat na kapitana drużyny Manchesteru United, bo ma chłop charakter, ma chłop odpowiedni mental do tego, żeby być kapitanem. Popełnił błąd, ale odkupił się, poszedł, strzelił, pewnie poszedł na piłkę. Notabene dobre dogranie Bruno. Właśnie, jeśli chodzi o Bruno. On, jeśli chodzi o stałe fragmenty, dzisiaj naprawdę dobrze wyglądał. Ale jeśli chodzi o środek gry, ja od takiego zawodnika jak Bruno wymagam troszkę więcej. Nawet jeśli gra na tej 8, ja od niego wymagam, żeby dyktował tempo gry, żeby wiedział, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić, kiedy tą piłkę gdzieś rozegrać do boku, wiecie, rozszerzyć grę. Zagrać gdzieś tam, gdzie jest mniej zawodników, a nie, że się tak cały czas pchamy tam, gdzie jest największe skupisko zawodników Tottenhamu, tam tą piłkę pchamy. Raz była taka sytuacja, gdzie tam mógł dogrywać, już nie pamiętam do kogo na prawej stronie w tym momencie, nie wiem kto tam wtedy wszedł, już nie pamiętam. Czy to był Mazraoui, czy ktoś, i on go nie zauważył, gdzieś tam się odwrócił z tą piłką gdzie indziej zupełnie. Gdyby tam zagrał, mogła być naprawdę groźna sytuacja. Natomiast gdzieś mówię, o ile stałe fragmenty na plus, o tyle środek boiska, ja wymagam znacznie więcej od takiego zawodnika jak Bruno i przede wszystkim od naszego kapitana, tak? Natomiast plus jest taki, że kuzyn krewny usiadł na ławce rezerwowych. Mowa oczywiście o Dalocie. W jego miejsce zagrał Dorgu i to wyglądało całkiem dobrze, bo Dorgu całkiem nieźle się prezentował, nie popełniał tam błędów, był też dość motoryczny, jak to można tak nazwać, dość aktywny, starał się z tą piłką coś zrobić, przedzierać się, miał swoje dośrodkowania, jedne lepsze, drugie gorsze, ale przynajmniej wszystkie dośrodkowania w biegu lewą nogą. Bo to, czego nie można zdzierżyć, to nie to, że jest Dalot słaby, to jeszcze on te wszystkie akcje stopuje, bo musi zejść na prawą nogę i musi dośrodkować prawą nogą. I wszystko wtedy przystopuje, albo wycofuje, bo już nie ma wtedy do kogo zagrać, tak? Bo jak on zastopuje, to już wszyscy się będą cofnąć. Także miał taką sytuację, tak? Bumo mu bodajże zagrywał. I co z tego zrobił? Gówno zrobił, bo nie ma tej lewej nogi, tak? Także tutaj plus, zauważyliśmy plus. Ogólnie troszkę ten skład wyszedł taki kontrowersyjny, jeśli chodzi o wielu kibiców. Były różne na ten temat rozmowy, bo na prawej stronie w wahadle zagrał Mazraoui, a zatem Diallo został przesunięty na 10, natomiast Šeško usiadł na ławce rezerwowych.
Także znowu jakieś przebrowania, no i Harry Maguire za Lennego Joro, więc no znowu gdzieś tam były różnego rodzaju, wiecie, takie myśli, że no ta drużyna jakoś się nie... Jak ma się zgrać ta drużyna, jak ma grać na pamięć, jak ma zdobyć automatyzm, jak znowu coś tam zmieniamy. No i cóż, gdzieś to później, wiecie, no jak w ostatnim meczu Amorim nie wprowadził zbyt wielu zmian, tak w tym meczu w drugiej połowie znowu no, przeholował. Moim zdaniem, nie wiem, możecie mieć inne zdanie i inaczej to widzieć, ale moim zdaniem on przeholował z tymi zmianami. Już samo to, że wprowadził 5 zmian i później jak kontuzji dodał Szeszko, to musieliśmy ten mecz kończyć w 10. To już samo to, że już nie mieliśmy go wsadzić, ale ogólnie te 5 zmian wprowadziło chaos. No ja rozumiem, zmiana Harry'ego Maguire'a no musiała nastąpić, bo on gdzieś tam się naciągnął. Ale nie wiem, czy trzeba było ściągnąć Mazrawiego tak naprawdę z tego boiska na przykład. Gdzieś tam chłop jeszcze dawał radę, już można było w takiej formacji obronnej zostać. Nie wiem. No, 5 zmian troszkę wprowadziło zamieszania. No nic, na pewno nic nie wniosło pozytywnego. No bo po tych 5 zmianach straciliśmy 2 bramki, tak? No straciliśmy 2 bramki. Gdzieś to wprowadziło znowu jakiś chaos. Zupełnie niepotrzebny. No i mówię, i później jeszcze doigraliśmy się tymi zmianami. Kontuzja. Ja wiem, że tego Amorim nie mógł przewidzieć. No ale gdzieś tam zawsze jakoś tam sobie tą jedną zmianę zostawiasz jeszcze w razie W, nie? A tutaj no, jeszcze dość spora część meczu została, a my musieliśmy grać w 10, tak? No ale cóż, no remisujemy po heroicznej walce, po ładnej pierwszej bramce, naprawdę świetnym podaniu Amada Diallo. Druga bramka no, heroiczna to była ta walka, no, nawet Lamens wszedł w pole karne. No i tutaj Lamensa, jeśli już przy nim jesteśmy, też trzeba go pochwalić za te takie 2 sytuacje, które tam wybronił, bo naprawdę, czy wydaje Wam się, że gdyby to był Onana, czy nasz turecki przyjaciel, czy oni by to wybronili? Ja śmiem wątpić, czy którąś z tych 2 sytuacji by wybronili. Natomiast no, bramkarz gdzieś ich zatrzymał, gdzie zatrzymał Tottenham, zatrzymał te prawie że pewne bramki, można by rzec. I wiecie, no gdzieś utrzymał nas w grze, tak? No później straciliśmy bramki, co prawda, no ale gdzieś, no mówię, no to też gdzieś, wiecie, wpłynęło to wejście tego Lamensa przy tym rzucie rożnym, że gdzieś Tottenham musiał mieć podzieloną uwagę, tak? I gdzieś miał jednego zawodnika ekstra w tym polu karnym, którego trzeba było pilnować. I gdzieś to też umożliwiło De Lichtowi strzał na bramkę. Także za to na pewno brawa za to, że no, mimo przegrania gdzieś dogoniliśmy ten wynik. Tak samo było w meczu z Nottingham, że ten wynik dogoniliśmy. Ale no, ja mówię, ten mecz można było spokojnie wygrać. Tak samo jak mecz z Nottingham można było wygrać, tak samo mecz z Tottenhamem można było wygrać, bo Tottenham no, nie był jakimś hegemonem dzisiaj i jakoś nas szaleńczo nie zdominował. Ten mecz w ogóle, pierwsza połowa jakaś nie była w ogóle jakaś na wysokim poziomie. Mówię, pierwsza połowa szczególnie właśnie dopasowała się do godziny tego meczu. No cóż, no nie wiem, teraz mamy przerwę na reprezentację. Oby te kontuzje nie były poważne. Zarówno Maguire'a, jak i Szeszko, no bo no szkoda, żebyśmy stracili na jakiś dłuższy czas naszych 2 zawodników, tak? Mamy kolejne mecze, mamy dużo meczy, zbliżają się święta i gdzieś tutaj częstotliwość się zwiększy, więc no potrzebujemy zdrowych zawodników do gry, tak? No cóż, no zobaczymy. No mówię, jak dla mnie Bruno powinien grać inaczej. Ja czego innego oczekuję od 8 mimo wszystko. Ja wiem, że on lepiej wygląda na 10, ale już grasz na tej 8 i masz no ku temu jakieś umiejętności, tak? No masz jakieś umiejętności, nie oszukujmy się, no on jest, no ma umiejętności, żeby tak być tym playmakerem, żeby te piłki rozdzielać, rozgrywać. Natomiast dzisiaj gdzieś tego brakowało. Natomiast jak już powiedziałem, plus za stałe fragmenty gry, bo tutaj naprawdę dzisiaj wychodziły bardzo dobrze. No i cóż, no,
co tu jeszcze można powiedzieć o tym meczu? Taki mecz o 12:30. Tu nie ma co się za wiele nad tym meczem rozwodzić tak naprawdę. No mówię, znudzić się nam się przytrafiło coś takiego, że straciliśmy nagle 2 bramki. W dość takim krótkim odstępie czasu te 2 bramki straciliśmy. I gdzieś tego wszystkiego nie utrzymaliśmy. Na szczęście po raz kolejny gdzieś z tej otchłani, tych piekieł udało nam się uciec. Może dlatego, że jesteśmy czerwone diabły, tak? I te piekło nie jest nam straszne i gdzieś potrafimy w tym piekle się odnaleźć i gdzieś sytuację jeszcze w miarę opanować, tak? Mówię w miarę, bo całkowicie by było, gdybyśmy ten mecz wygrali, natomiast zremisowaliśmy go w doliczonym czasie, w ostatnich praktycznie minutach doliczonego czasu gry, gdzie już nic nie zapowiadało na to, że możemy cokolwiek w tym meczu zrobić. Także tu na pewno plus i brawa dla zawodników, że powalczyli do końca. Natomiast mówię, sam przebieg całego meczu taki nijaki, bym powiedział, w naszym wykonaniu. Nie chcę mówić, że słaby, nie chcę mówić, że dobry, bo to nie było dobre, a to też nie było jakoś bardzo słabe, no bo gdzieś 2 drużyny się dostosowały poziomem właśnie do tej, powtórzę po raz kolejny, godziny rozgrywania tego meczu. Natomiast mówię, no to, co jakoś tam daje ten płomyk tej nadziei, tego, że idziemy jakoś tam pomalutku gdzieś do przodu, to, że prawdopodobnie, no trzeba się zgodzić też troszeczkę z Amorimem, że prawdopodobnie gdyby to był zeszły sezon, to ten mecz z Nottingham byśmy przegrali. Jakbyśmy te bramki stracili. To samo, myślę, byłoby z Tottenhamem, że gdyby to był zeszły sezon, po utracie tych 2 bramek byśmy ten mecz przegrali. Natomiast w tamtym i w tym meczu gdzieś udało nam się tę stratę jeszcze odrobić. No cóż, no mówię, nie wiem, co jeszcze mam na temat tego meczu tak naprawdę powiedzieć, bo nie ma wiele zachwytów nad czymś tak naprawdę. Mówię, no mały czołg, Bumo dość aktywny był, całkiem nieźle wyglądał. Też nieźle wyglądał w sumie Amad Diallo w tym meczu. Nie ma na niego jakichś tam większych zastrzeżeń. Mówię, De Ligt oprócz tej straty, wiecie, tego błędu przy stracie bramki, naprawdę ogólnie nieźle wyglądał. Harry Maguire do kontuzji też nie można mieć jakichś zastrzeżeń. Raz tam ładnie na spalonym złapał zawodnika Tottenhamu, już nie pamiętam kogo, ładnie chyba Johnsona, jak on tam ma, no, gdzie tak fajnie się wycofał, także no, też nieźle wyglądał. No cóż, no, dobrze, że ten mecz zremisowaliśmy, że chociaż ten 1 punkt wywozimy, bo to może nie jest jakieś całkowite przerwanie tej klątwy meczu z Tottenhamem, tej gry z Tottenhamem, ale chociaż w jakimś mniejszym stopniu gdzieś zatrzymujemy to fatum, które krążyło nad nami, jeśli chodzi o mecze z Kogutami, tak? Natomiast, no mówię, jeszcze wydaje mi się, jest no sporo pracy przed nami i tutaj naprawdę wydaje się być styczniowe okno kluczowe, jeśli chodzi o to, że no musimy postarać się pozyskać kogoś do środka pola. Musimy podjąć tą rękawicę i kupić wartościowego zawodnika, żeby ta gra troszkę wyglądała inaczej, żeby to wszystko było bardziej poukładane. No bo widać momentami naprawdę duże problemy, jeśli chodzi o środek naszego pola. No i cóż, ja myślę, to było na tyle. Nie będziemy się na tym meczem więcej rozwodzić. Lajkujcie, jeśli Wam się podobało. Jeśli podobały Wam się te moje wypociny dzisiejsze, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a podoba Wam się to, co robię i chcielibyście więcej materiałów pomeczowych lub innych na temat naszego klubu. Piszcie w komentarzach, jak Wy ten mecz odbieracie, co Wy o tym meczu sądzicie. Czy Wy też uważacie, że na przykład Ruben Amorim przeszarżował z tymi zmianami, czy miał rację, żeby wprowadzać 5 zawodników? Trzymajcie się, na razie, hej!